Tutaj przede mną stoi bardzo ciekawy rower. Z tego względu, że jest to rower, o którym bardzo dużo się teraz mówi na forach internetowych. Często piszesz o tym rowerze w komentarzach pod moimi filmami, że jest to rower, który łączy trzy nietypowe cechy ze sobą, a mianowicie jest dobry, tani i do tego dostępny. Ja postanowiłem, że sprawdzę, czy tak rzeczywiście jest. Mam taką możliwość, ponieważ mój znajomy ma sklep Mój e-bike i jest to sklep, który jest dealerem marki Cruises w Katowicach. Dobre sklepy rowerowe zwykle mają rowery testowe u siebie i to jest jeden z rowerów testowych sklepu Mój e-bike i miałem możliwość pożyczyć ten rower i zabrać go ze sobą na wakacje do Włoch, chociaż ten materiał o wschodzie słońca nagrywam akurat w Słowenii. To jest rower, który wziąłem, żeby mógł służyć mojej żonie podczas naszych wycieczek. Dlatego ten rower jest w rozmiarze M. Ja mam 1,78 m wzrostu, więc jestem tak pomiędzy M-ką i L-ką. Natomiast żona jest ode mnie odrobinę niższa i dlatego zdecydowałem się na pożyczenie roweru w rozmiarze M. Rower niezwykle ciekawy, chociaż wygląda bardzo prosto i według mnie czeska firma Cruises zrobiła kawał dobrej roboty. Ten rower, który został pokazany 2 lata temu na targach Eurobike, wzbudził duże zainteresowanie i moje, i odwiedzających stoisko rowerzystów, ponieważ jest to rower, który jest na najnowszym systemie Avinoxa, czyli mamy tutaj Avinoxa M2S, mamy dużą baterię i mamy ramę karbonową. I jeżeli chodzi o cenę tego roweru, no to czy on jest tani? No to wszystko zależy. Dla jednego 25 tysięcy na rower to jest bardzo dużo, dla jednej osoby to jest niedużo, no bo wiemy, że są też rowery za 60 i za 70 tysięcy złotych. Więc ten rower kosztuje 25 tysięcy złotych i co dostajemy za te 25 tysięcy złotych? Dostajemy najnowszy system Avinoxa, nie M1, tylko M2S. Dostajemy dużą baterię 800 i dostajemy w pełni karbonową ramę i rower przychodzi fabrycznie wyposażony w 2 koła 29 cali. Duże. Ja ten rower mocno porównuję do takiego hitu sprzedażowego, którym jest rower Specialized Levo. Spece Levo zawsze miały bardzo dobrą opinię i w moim odczuciu i w odczuciu wielu osób komentujących to jest takie lewo, tylko zaryzykuję stwierdzenie może trochę lepsze. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Z przodu mamy koło. Koło, oczywiście jak w nowoczesnym rowerze górskim, ma średnicę 29 cali. Fabrycznie to koło nie jest gotowe do tego, żebyśmy je zamleczyli, czyli żebyśmy wyjęli dętkę i nalali tam mleko, ponieważ nie jest fabrycznie zataśmowane odpowiednio. Więc ja to koło w warunkach kempingowych rozebrałem, wziąłem taśmę WTB34, przykleiłem. Po oklejeniu, zalaniu mlekiem od razu to koło się bez problemu uszczelniło i to dobrze świadczy o tych obręczach, ponieważ mają dobry profil i z łatwością można te koła zataśmować dosłownie w kwadrans i zamleczyć. Z przodu w tym rowerze mamy widelec Fox 36. Ja wiem, że teraz są 38, są Foxy Podium. Jeżeli chcesz ten rower na Podium, to jest wyższy model za 50 kilka tysięcy złotych. Natomiast ja uważam, że tak dla normalnego człowieka taki Fox 36 na zwykłym tłumiku grip jest rozwiązaniem bardzo dobrym i wystarczającym. Widelec ma 160 mm skoku i bardzo łatwo przede wszystkim można taki widelec ustawić, no bo te wyższe modele Foxa mają tak dużo regulacji, że ludzie bardzo często się w tych regulacjach gubią. Natomiast w tym rowerze jedyne co robimy to pompujemy na lewej ladze odpowiednie ciśnienie. Z tymi Foxami jest często tak, że jak ja ważę 78 kg, to pompuję 78 PSI i dla mnie jest ok. Jeżeli chodzi o ustawienia, to na dole widelca mamy rebound, czyli pokrętło, które reguluje nam siłę tłumienia odbicia i u góry mamy kompresję, więc mamy tylko dwa te regulatory, dostosowujemy rebound do naszego ciśnienia, do sprężystości tego widelca, więc bardzo łatwe ustawienia i mi się na tym widelcu jeździło bardzo dobrze, a jeździłem 2 dni po bike parku Paganella razem z moim kolegą Michałem i z moim kolegą Kubą i tam ten rower oczywiście dostał dobry łomot. Przez pierwszy dzień jak tam jeździłem, to jeździłem na totalnie seryjnej specyfikacji, na dętkach i na zwykłych oponach, a potem kolejny dzień jeszcze tam wróciliśmy z Kubą i tam już miałem założone opony lepsze i wkładkę z tyłu, o czym opowiem chwilę później. Stery tego roweru to są zrobione w klasyczny sposób, przynajmniej w tym modelu, ponieważ mamy linki i pancerze puszczone przez
główkę ramy. Może mniej to trochę wygląda nowocześnie, natomiast taki system jest super łatwy w serwisowaniu. Same stery są półzintegrowane, czyli mamy miski sterów nabite do ramy, aluminiowe, stery solidne FSA, więc takie rozwiązanie będzie na pewno żywotne. Kierownica w tym rowerze aluminiowa, mostek krótki 35, hamulce. Widzimy tutaj Maveny i to nie są Maveny, te albo Silvery, albo te Ultimate'y. To są najtańsze Maveny, czyli hamulce ze Srema, które są na oleju mineralnym. Czyli takie hamulce nie trzeba aż tak często serwisować i będą dobrze działać. Bardzo duży zacisk, te hamulce bardzo dobrze też się sprawdzają w rowerach downhillowych, ale sprawdzają się też dobrze w e-bikach, które są zwykle cięższe od rowerów analogowych. Więc ten hamulec mogę pochwalić, zdecydowanie dobrze to hamuje. Dobra modulacja tego hamulca, piekielnie mocne, super działają. Z przodu na kierownicy mam zamontowaną lampkę Lupina. Taką lampkę możemy podłączyć do silnika i z poziomu albo kontrolera dotykowego ekranu możemy tą lampkę uruchomić, albo możemy sobie przypisać jakiś przycisk z tych przycisków funkcyjnych, które producent je montuje na kierownicy, i w moim przypadku ten górny przycisk przytrzymanie powoduje uruchomienie lampki. Natomiast lampka jest super wypasiona, bo ma tryb jazdy takiej dziennej i tryb jeszcze drogowy. Mamy przełącznik i przełączamy światła długie, światła krótkie. Rama, przód ramy wykonany z karbonu, tył ramy jest też karbonowy, jeżeli chodzi o system zawieszenia, klasyka, Horst, czyli coś, co się dobrze sprawdza. Ja muszę pochwalić tutaj Cruzisa, a może warto też pochwalić pana Michała Prokopa. To jest człowiek, którego znam osobiście. Jest to pan, który jest wielokrotnym mistrzem Czech w różnych dyscyplinach. Firma Cruzis chwali się tym, że ten pan brał udział w tworzeniu i projekcie tego roweru, w strojeniu zawieszenia. I jeżeli poczytasz sobie o rowerze Specialized Livo, to tam w lewo często jest taki problem, że te zawieszenia przelatują przez skok, że jak ustawimy dobry sak, to gdzieś na lądowaniach dobijamy tym rowerem. W ostatniej odsłonie spec aż musiał zmienić konstrukcję dampera, żeby przeciwdziałać temu zjawisku. Natomiast tutaj ta kinematyka tego zawieszenia, muszę przyznać, że jest dobrze zrobiona, ponieważ jedyne co zrobiłem, to napompowałem ten damper do 180 PSI, dostosowałem rebound, jeździłem, skakałem, dropiłem i pomimo tego, że z tyłu mamy tylko 150 mm skoku, to ten skok w pełni wykorzystywałem i nie czułem, żeby to zawieszenie jakoś nieprzyjemnie dobijało. W rękach mam sztycę podsiodłową. Rower w rozmiarze M przychodzi z krótką sztycą, tylko 150 mm długości wysuwu i taka długość, bym powiedział, jest ok. Jeżeli ten rower chcemy dzielić z kimś, bo załóżmy, jeżeli jeździ na tym rowerze nasza żona, partnerka, no to możemy zawsze taką sztycę wsunąć trochę w dół i wtedy będzie dobra wysokość dla osoby niższej, podnieść do góry dla osoby wyższej. Natomiast tak już wnikając w szczegóły, wiesz, że ja lubię, jak jest duży insert sztycy, po prostu jak głęboko możemy tą sztycę włożyć. Więc ja na potrzeby testu zamontowałem swoją prywatną sztycę 175. Robiłem pomiary, z których wynika mi, że już nawet w Ence będę w stanie w tym rowerze zamontować sztycę 200. Przy moim wzroście oczywiście. Warto wspomnieć o tym, że ten rower, o którym ludzie piszą, że jest dobry, tani i dostępny. Ten model, który moim zdaniem jest najbardziej ciekawy, bo tam jest kilka modeli. Jest wersja aluminiowa za 19 000 zł, potem za 21 trochę w lepszej specyfikacji. Natomiast to jest najtańszy karbon z Cruzisa z tego modelu E-Full i ten rower ma dokładne oznaczenie 12.11. W opisie pod filmem będzie link dokładnie do tego modelu, który moim zdaniem jest najbardziej atrakcyjny, ponieważ on jeszcze dodatkowo występuje w dwóch wersjach. Możesz sobie go kupić z baterią 600 i z baterią 800. Ta wersja, którą tutaj pokazuję, jest wyposażona w tą większą baterię, ale też automatycznie, jeżeli wybierzemy sobie rower z 800, to wtedy ten rower przychodzi z ładowarką, która jest mała, a
bardzo mocna, bo ta ładowarka potrafi ładować prądem 12 amperów. Sam silnik, no to jest to silnik, który teraz wszyscy chcą mieć w swoim rowerze, bo jest to Avinox, nie M1, tylko M2S, czyli ten najnowszy silnik pokazany kilka miesięcy temu, 130 Nm i 1300 W mocy. Uwierz mi, że to jest bardzo dużo, naprawdę na trybie turbo to podjeżdżamy tym rowerem wszystkie strome wzniesienia po prostu na pełnej prędkości 25 km bez żadnej zadyszki i ten silnik też podczas tych szalonych podjazdów pracuje naprawdę bardzo cicho. Tył tego roweru wykonany jest też z karbonu, karbonowy wahacz. Te elementy wyglądają dosyć wiotko, natomiast sprytnie jest to zrobione, że mamy rozpórkę w tym miejscu usztywniającą nam ten wahacz. Dolna część oczywiście też jest spięta rozpórką. Mamy rocker, który nie składa się z dwóch niezależnych elementów, tylko jest połączony ze sobą, więc cała ta konstrukcja zapewnia temu zawieszeniu odpowiednią sztywność. Natomiast ja zauważyłem, że te rowery, które są na Avinoxie, tym mocnym M2S, mają taki syndrom, w ogóle to dotyczy wszystkich rowerów tych mocnych, nawet w Antidocie, którym jeżdżę, tam teraz po aktualizacji mam 120 Nm i te bardzo mocne rowery, mam wrażenie, że one taką dużą mają moc, że jest takie napięcie łańcucha, że jak mocno jedziemy na mocnym trybie, to nam dosłownie ściąga ten wahacz, aż wygina, a jak odpuścimy nacisk na pedały, silnik też odpuszcza wspomaganie, to ten wahacz z powrotem wraca. I to trochę czuć w tym rowerze, ale tylko wtedy, jeżeli jeździmy na maksymalnym trybie. Ja myślę, że niedługo producenci rowerów się nauczą, że muszą trochę sztywniejsze robić te tyły z racji tego, że mamy tak piekielny silnik, który tak bardzo ciągnie nam to tylne koło w stronę naszej zębatki i to tylko z jednej strony, bo oczywiście łańcuch mamy tylko z prawej strony. To jest taki problem, który do tej pory nie istniał, ale przy tym mocnym silniku zaczyna się pojawiać. Ten rower podczas jazd żadnych luzów nie złapał, więc wydaje mi się, że te łożyska są odpowiednio dobrane w tym rowerze, ale na pewno trzeba regularnie kontrolować te łożyska, no bo naprężenia są niesamowite. Dobra osłona chainstaya, wygumowana. Ja mam taką ułomność, że piętami czasami zahaczam o gumę, więc tą gumę troszeczkę tutaj zawadzam, natomiast ona jest solidnie przyklejona, ogumowana z drugiej strony. Wolałbym, żeby ta guma była jednak lita z tej strony, a z drugiej strony by było nacięcie, no ale tak chłopaki z Czech to wymyślili. Pozwól, że tak wrócę jeszcze na chwilę do przodu. Widzisz tutaj bidon, który zamontowałem w rozmiarze M, jest dosyć ciasno. Jak widać, ten bidon mieści się takie 0,6 litra, natomiast lekko góra bidonu haczy mi o damper. Na tylnym kole mamy zamontowaną do naszego wahacza przerzutkę i w tej wersji 12.11 tego Cruisisa F-Full mamy przerzutkę SRAM GX T-Type, czyli tą już kompletnie bez haka i do tego z zasileniem elektrycznym bezpośrednio z silnika. I to jest super opcja, ponieważ tak to sprytnie zrobiła firma DJI, a dokładnie to Avinox, że podczas zmiany biegów na chwilę moc silnika jest redukowana, żeby ta zmiana biegów była płynna, bo przy tych dużych mocach ta płynna zmiana biegów jest bardzo ważna. Przerzutka zmienia biegi precyzyjnie, natomiast wadą tego GX-a jest to, że bardzo sztywna ta przerzutka jest u góry z racji braku haka, no więc jeżeli gdzieś dostanie strzała ta przerzutka, to zwykle krzywi się ten wózek, który można łatwo wymienić, więc jak jedziesz jakiegoś dużego tripa, to zdecydowanie polecam, żebyś miał ze sobą do tej przerzutki zapasowy hak, bo jeżeli ten hak się zegnie, to nagle zmiana biegów jest bardzo nieprecyzyjna. Tylne koło ma średnicę 29 cali, ja lubię małe rowery na dużych kołach i na tylnej osi na potrzeby testów założyłem oponę, która fabrycznie była z przodu, czyli założyłem do tyłu Exo w mieszance Maxterra, która jest bardziej żywotna i dodatkowo do środka włożyłem mojego ulubionego Kaszkora i w takim rozwiązaniu jeździłem te wszystkie trasy w bike parku. Jak ten rower jeździ? W moim odczuciu
jeździ bardzo dobrze. Ten rower nie udaje jakiegoś hardkorowego enduro o wielkim skoku. Po prostu jest to rower mega uniwersalny, który może dobrze służyć facetowi, ale może też dobrze służyć kobiecie. Masa tego roweru jest umiarkowana. Ja na przebitce teraz pokazuję, ile ten rower waży, bo w sumie nie zważyłem go przed jazdami. Natomiast ta masa, którą widzisz na ekranie, ona dotyczy założonego kaszkora i założonej z przodu opony DH Casing bez bidonu. Ta masa jest, zgaduję, 24 kg. Zgadłem, nie wiem, tak mi się wydaje. Wrażenia z jazdy na tym rowerze. No przede wszystkim bardzo mocny, tak? Ale oczywiście nie musisz jeździć na tych mocnych trybach. Jeżeli jeździsz na mocnych trybach, to zużycie baterii jest szybkie, w sensie zużycie. No bateria szybko się rozładowuje, jeżeli jeździmy na pełnych mocach. Bardzo fajnie ten rower też pracuje na łagodniejszych trybach, na trybie tym trail albo na trybie eco. Jak najbardziej możemy na tych trybach jeździć, wtedy silnik pracuje jeszcze ciszej, chociaż ten silnik na pełnej mocy, na turbo wydaje dźwięki, ale te dźwięki tego Avinoxa, zwłaszcza tego najnowszego M2S, są jak dla mnie bardzo przyjemne. To jeżdżenie na tych mocnych trybach jest bardzo uzależniające, no bo po prostu jesteśmy błyskawicznie windowani pod każde wzniesienie. Rower jest łatwy do okiełznania, nawet dziecko na turbo jest w stanie okiełznać ten rower, co świadczy o tym, że dobrze po prostu jest zestrojony ten silnik i z łatwością dostarcza nam to mocne wspomaganie. Jeżeli chodzi o właściwości zjazdowe, to tak jak powiedziałem, nie jest to hardkorowe enduro, 160 mm z przodu, 150 mm z tyłu, ale jeżeli założysz sobie do tego roweru mocniejsze opony, tak jak ja to zrobiłem, albo kaszkora z tyłu, to spokojnie tym rowerem można atakować trudne trasy. Te kąty tej ramy są takie zachowawcze, to jest wideo wakacyjne, nie mam przed sobą teraz tabelek, ale wiadomo, nie jest tu jakoś turbo wypłaszczony kąt główki ramy zjazdowo. Jest to taki fajny balans i na tym rowerze mi się dobrze jeździło, mimo że wydaje mi się, że dla mnie ta MK przy moim wzroście 1,78 m jest trochę za mała. Chyba gdybym kupował taki rower tylko dla siebie, to bym wziął L-kę. Korby 165 mm, długości aluminiowe, od spodu osłona plastikowa pod silnikiem, osłona też na ramię, żeby nam kamienie spod przedniego koła nie uderzały o ramę, więc rower dobrze zrobiony. I czy on broni tą tezę, że jest dobry, tani i dostępny? No w moim odczuciu jak najbardziej tak. Mam dobry czas po prostu podczas jeżdżenia na tym rowerze. Jeżeli chodzi o dostępność, no to różnie bywa w zależności od sklepów, natomiast w tym sklepie u mojego znajomego katowickiego dealera Cruzisa tych rowerów jest naprawdę dużo na magazynie i Rafał ma też dużo akurat tego modelu, który moim zdaniem jest najbardziej atrakcyjny, czyli 12.11. Trzeba przyznać, że ta czeska firma Cruzis wykonała kawał dobrej roboty. Nie wiem dokładnie, kto ten rower projektował, tą ramę, natomiast no ona jest ok, tak? To jest po prostu taki normalny, dobry, zwykły, nowoczesny rower górski, uniwersalny, dobry na delikatne przejażdżki, ale też dobry do upalania jakichś trudniejszych tras. Bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału wakacyjnego. Trzeba przyznać, że jest tutaj pięknie, te rzeki są niesamowicie ciepłe, ponieważ w ciągu dnia jest tutaj około 30 stopni Celsjusza. Zaleta posiadania campervana jest taka, że można po prostu jeździć gdzie się człowiekowi podoba i parkować tam, gdzie są wolne miejsca na kempingach. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym. Wszystkiego dobrego, dobrych wakacji z prądem. Hej!